Kończymy przygodę w Nigerii, ale to jeszcze nie koniec afrykańskiej wyprawy. Ruszamy dalej, tym razem do Kamerunu, kraju pełnego chaosu, dżungli i miejsc, które momentami wyglądają jak zupełnie inny świat. Tutaj wszystko wydaje się bardziej surowe, bardziej dzikie i jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż wcześniej. W tym odcinku pokażę Wam pierwsze spotkanie z Kamerunem i zobaczycie, jak wygląda codzienność w tej części Afryki. Także jeśli jesteście ciekawi, co tym razem przygotowała dla nas Afryka, oglądajcie dalej, bo to dopiero początek tej podróży. No, jestem właśnie w Togo, dokładnie w miejscowości Lomé, czyli w stolicy. Mam tu parę godzin przesiadki i lecę dalej, ale powiedzcie w ogóle jaki bezsens. Jak spojrzycie na mapę, to z Lagos przeleciałem w lewo przez 2 kraje, żeby wrócić później przez 3 kraje z powrotem. No ale tak było. Niestety to było najlepsze połączenie, przynajmniej najtańsze, a i tak kosztowało 1800 zł. Chyba z kimś ważnym lecę w samolocie. My samochodem go przywieźli. Pewnie jakiś król. No i witam w Kamerunie. Kamerun to kraj, gdzie tropikalna dżungla miesza się z ogromnym chaosem afrykańskich miast. To miejsce potrafi być jednocześnie piękne i przytłaczające, dzikie i fascynujące. Kamerun często nazywany jest Afryką w miniaturze, bo można znaleźć tutaj praktycznie wszystko. Od gór i lasów deszczowych, po zatłoczone ulice i oceany śmieci. Już od pierwszych minut czuć, że to zupełnie inny świat niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Dobra, przyjechał do mnie po mnie ziomek z wypożyczalni, bo wypożyczam sobie tu samochód na parę dni. Bo mam trochę jeżdżenia i to była najlepsza opcja. W Kamerunie zostaje 5 dni i mam tutaj do zobaczenia coś, czego jeszcze wcześniej nie widziałem. Na przykład jutro jadę do miejsca, gdzie są szympanse i mandryle. O, zobaczcie, ile tutaj jest szympansów. Nigdy w życiu na oczy nie widziałem szympansa. Kolejny dzień do pigmejów, do wioski w dżungli. Łódź nam przemaka. Trzeba wodę wylewać. No ale to mi się podoba, bo przynajmniej chodzimy po dżungli, szukamy ich, a nie, że oni wiedzą typowo, gdzie to jest, że turyści tam trafiają wszyscy. Jeden wodospad tutaj zwiedzę, który jest jednym z 3 wodospadów na świecie, którego kaskada wpada do morza. No i wpływamy do Oceanu Atlantyckiego. Od razu nas wzięło na bok taki mocny nurt, w którym są krewetki. To jest w ogóle szalone. Jak się tutaj jest, to trzeba obowiązkowo zjeść tych krewetek, które tu łowią. Później znowu pojadę jeszcze do innego miejsca z małpami. Tutaj z tyłu się czai taki maluszek. O, wystawił głowę. O. Plan mam świetny. Teraz czas na realizację. Dobra, to jest fura, którą sobie wypożyczyłem. Suzuki Vitara. Hotel, w którym się zatrzymałem. Taki pokoik mam. 50 euro. Kosztował. Ogólnie to 2 noce miałem tu zostać, ale stwierdziłem, że jutro pójdę do jakiegoś innego.
Siemanko, siemanko. Właśnie ruszam do Limba, mam 2 godziny drogi. Tam jadę do takiego ośrodka, który ratuje zwierzęta, ratuje głównie małpy, jakieś goryle, mandryle, szympansy i tak dalej. Jadę wam pokazać to miejsce, ponieważ jest to, myślę, że jest to takie miejsce, które naprawdę bardzo, bardzo warto odwiedzić i pokazać ludziom, bo robią tam dużo dobrych rzeczy. Dlatego pierwszy punkt, który jedzie, to właśnie tam. Jazda tutaj, powiem wam, samochodem nie jest łatwa. Z każdej strony wyjeżdżają motorki. No lekko tu nie jest. Ciężka jazda, oczy to trzeba mieć dookoła głowy. Bo z każdej strony coś wyjeżdża. Ale oni też tu są tak nauczeni, że oni widzą, jak jedzie auto, no to motorek ucieka. Nawet jak ja się gdzieś wpycham na hama, to on i tak zwolni, ominie, jakoś coś zrobi, że jednak jakoś to działa. W ogóle Douala, czyli miejscowość, w której jestem, miasto, w którym jestem, żyje ponad 4 miliony ludzi. Jest to największe miasto w Kamerunie, z biznesową stolicą, ale nie stolicą kraju, żebyście wiedzieli. Stolica kraju jest kawałek dalej, ale jak sprawdzałem, co najlepszego w Kamerunie robić, to właśnie w okolicach Douala jest najwięcej możliwości, ale w samym mieście nie ma nic. O, dojechałem do miejsca, które znajduje się główna atrakcja miasta, czyli ziomek zrobiony z odpadów. Tu możecie zobaczyć. I na tym kończą się atrakcje miasta. Douala. Serio. Jeszcze widziałem jakiś opuszczony szpital, jeszcze za czasów kolonialnych, jakiś jeszcze jeden budynek, a później to już możecie się przejść na jakiś markecik, na którym podobno nie jest zbyt bezpiecznie. No nie, już pochodzić po mieście. I dziękuję, tyle było z 4-milionowego miasta Douala. No, ale tak jest czasem, no, tak czasem niektóre miasta tak niestety wyglądają. Dlatego od razu zdecydowałem się, że tylko prześpię się i z samego rana wyjeżdżam. Już 2 blokady minąłem, przede mną kolejna, zaraz zobaczymy co będzie, bo tu jest taka dość spora. Zatrzymali auto za mną. 10 minut do celu. Piękne lasy palmowe tu są już. Ale mają fajne patenty tutaj z tymi parasolami na motorkach. Ochrona przed słońcem. No i jestem. Dobra, na samym początku tylko wyjaśnię wam, w jakim miejscu jestem. One second. Jestem w miejscu, gdzie kiedyś było zło też tu było, ponieważ były to zwierzęta trzymane bardzo w ciasnych takich klatkach. Jest historia jednego mandryla, który po tym jak zmienili to miejsce w takie przyjazne zwierzętom, z ciasnej klatki po 3 latach, który był więziony, przenieśli go do wybiegu dla lwów. Jak zobaczyli, jaką radość miało to zwierzę wtedy, i to ich zainspirowało do tego, żeby pomagać coraz bardziej. Zrobili też fajną taką inicjatywę, tutaj ta organizacja, która się tym zajmuje, że 30 kłusowników, których tutaj było z takiej wsi, zrobili tak, żeby zmienić to, żeby oni już przestali polować na te zwierzęta i dali im pracę. Dali im pracę, żeby oni zbierali po prostu liście, jedzenie i dostarczali tutaj i im płacą za to. I podobno niesamowicie dobrze ta organizacja tu działa. Jest też wspierana przez rząd Kamerunu, bo robią dużo dobrego. No i żebyście wiedzieli, tutaj trafiają zwierzęta, które właśnie były gdzieś tam odebrane kłusownikom, gdzieś z jakichś złych miejsc. Oni je tutaj leczą i później te zwierzęta są wypuszczane na wolność. Yeah. What's your name? Joseph. Joseph. My name is Peter. Nice to meet you. Yeah, thanks. Same too. Well, yeah, we begin the visit with
the gorillas. Yeah. Silverback, yeah? Yeah, the silverback. Actually, we have the male, the silverback of this group. His name is Benito. Yeah, we have many silverback, just that they are in groups. Okay. And they cannot come out every day because of fights for leadership. So today is your day out. Tomorrow is a day of other one to come out. So you stay in today and out tomorrow. So they make them like this. Yes. And they are Western lowland gorillas. Okay. Can you tell me something? What you doing here exactly? Well- And how long this place working here? And how many animals maybe you save already? But I can't give you the exact number, but we have saved many. Yeah, one of our mission here is rescue and rehabilitation and education also, like to educate the population about the importance of protecting wildlife, yeah, the animals and the trees. Yeah, those are our mission. And we also, I don't know how we can say it, like admit donation. Like people can donate for the Yes. center to grow. And then you can protect more Yeah, animals so here, we can yeah? have force to protect more. And how long they, maybe like how long the silverback will be here, the gorilla? How long they stay? Because after? Yeah, actually, like to give you the exact figures, I cannot. Okay. You understand? I cannot give exact figures, but we have a release project, like very soon, like 1 or 2 years. Come back to jungle, yeah? They will release them back because we have the release center here in Bakingili, and they are still constructing it. It's a forest here at the Mount Cameroon. So maybe in 1 or 2 years, we will not see some of the gorillas. We'll take them back to the wild very soon. What's happening? He's here. Yeah, He was sick? Yeah, no, they were babies. So Okay, orphan. the babies. Orphan. Okay. Yeah, they came in orphan. Okay. Yeah. Education and community outreach. Yes, and yeah, how can you help? Yes, so Jest. Można zeskanować sobie QR kod, żeby wspomagać to miejsce. O, zobaczcie, ile tutaj jest szympansów. Nigdy w życiu na oczy nie widziałem szympansa. A jeszcze jak będę za 2 dni w pewnym miejscu, gdzie występują na dziko. our closest neighbor in the wild, closest neighbor because we share up to 98.6 of our gene with the chimpanzee. The gene, Wow. yeah, with the chimpanzee. How much? How long? How much? 98.6. 98.6. Wow. Yeah, 98.6 of our gene. So we are so close genetically. Yes, and even the way of reasoning is the same. And they live in community, same as humans live in community. How many is here? They are about 14 here. 14? Yes. No. I mean, how many together is here? Chimpanzees? Chimpanzee. There are 2 groups of 2 groups, yeah? Yes. another group on the other side Mhm. and this group. So in this group they used to be 14, but now they are 13, and on the other side they are 19. Okej. Trzeba mieć maseczkę założoną. Ze względu, że wiecie, na bakterie. O, tam kolejne szympansy. Oh yeah. The sensitization against bushmeat, consumption of bushmeat. Yeah, they're telling us about zoonotic disease threatening our community or your community. Yeah, this is the images to illustrate it perfectly. You see here, they have horns. This animal was caught by a trap, and they take the animal to the market. They sell the animal, and people who eat from it, they have infections. Yeah, sick after. Yeah, they're sick after. So it can lead to deadly disease. So say no to bushmeat. Protect your family and your community. So it's a key information. Yeah. The It's a big problem in Cameroon? Yes, Yes? yes, it's a big problem too. Here we have the Oh. Nile crocodile. Crocodile, whoa, so big. Yes, it's big. The Nile crocodile is 30 years old, and it can live up to 90 years lifespan. Crocodiles are cold-blooded animals. They can live in water and on land, and they are very calm and quiet animals. They can spend several hours in one spot. Yeah, so they move in water and go out of the water to regulate their body temperature.
and they don't feed, they don't eat frequent, like often like the other animals, for example, like the primate. So this one, we feed this one every 2 weeks. Every 2 weeks only. Yes. How many kilo of meat? So we give between 5 to 8 kilograms of meat. Gorilla, please bring your container. Gorilla. Some problem with gorilla? Nie lubię ogólnie oglądać zwierząt w klatkach, ale gdyby nie takie miejsca właśnie jak to specjalnie przyjechałem, żeby wam je pokazać, bo takie miejsca naprawdę chronią te zwierzęta i dzięki nim one żyją. Bo kłusownicy już dawno pozabijali. O, czekajcie, jestem akurat bliżej tych mandryli. To są dokładnie te z Króla Lwa, to What up, on my fab. Sam. takie z kolorowym pyszkiem. Gówno. Mandryle. Hey, Fabsi. Odwróćcie, a pod dupie się drapie. Dobra, lepiej będzie wam to w sumie pokazywać, jak będę w tym parku narodowym, gdzie na dziko będą występowały. Tak samo jak byłem na goryle, jak widziałem na dzikach, byliśmy w dżungli po prostu w Ugandzie. No to jest tak zupełnie inne doświadczenie, jak one chodziły między nami. Nie wiem, ile osób z was widziało odcinki z Ugandy, jak byłem. Czekajcie, ja byłem w Ugandzie czy w Rwandzie? No, w Ugandzie byłem, no. To było niesamowicie, jak taki ogromny goryl na przykład przechodził koło mnie. O. No powiem wam, że to jest naprawdę prawdziwa wyprawa do dżungli. Nie ma lekko. Cały czas się wywracam gdzieś. Brudny już jesteśmy cali. Ale jest mega blisko. Patrzcie, jak blisko idzie. Z małym. This is where we keep the grass or the vegetables for the animal. So this is called the Green Project. The Green Project is a project that involves working with communities, especially communities that are involved with hunting, with bushmeat trade. So what we do is that most of the people we buy this from them are ex-hunters. So we advise them to stop hunting and then they can plant their crops. We have like cassava leaves, potato leaf, papaya leaves. So when they harvest their crops, instead of disposing these leaves, they can then sell to us and then they make more money. So it helps them to stop like an alternative source of income. No i to jest właśnie to, o czym wam mówiłem na samym początku. Że po prostu tym myśliwym, żeby nie zabijali tych zwierząt na mięso, żeby sprzedawać, zarabiać, no to oni im dali pracę. Żeby zbierali owoce, żeby zbierali liście, żeby było czym karmić te zwierzęta. Za to dostają pieniądze. Mają na życie. I jest win-win. Zwierzęta nie giną. Oni i tak mają pieniądze, zarabiają, a dodatkowo jeszcze pomagają tutaj. Super. Naprawdę świetnie wymyślona inicjatywa. O, czekajcie, wiecie co ja wam źle powiedziałem? Tamte to były drille, a mandryle są tutaj. Te właśnie mają kolorowe głowy. Reddish coloration, they are red. Yes. Yeah. In the Cameroon wildlife law, animals are categorized into 3 classes of protection. So we have Class A, Class B, and Class C. Class A are animals that are highly protected. On no account will someone hunt them, kill them, or even have any part of them, dead or alive. Maybe like the bone, the fur, the horn, the nails, the finger, or anything. Even the paw is prohibited by law to have any of them. And then we have now the Class B, which is partially protected. So people can keep them with permits. Maybe for research purposes, they can have them. Okay. And we have now the Class C, which are those that are not found. So these ones, they are also protected, but their level of protection is not as much as Class A and Class B. Okay, and mandrill is number Class A. the class A, very protection. Okay. Wow, pierwszy raz widzę na żywo. Wcześniej pomyliłem z mandrylami, znaczy z drillami, a to mandryle. O tym mi chodziło, że też nigdy nie widziałem. Bardzo chronione. Tutaj możecie też zobaczyć, one występują tylko w tej części Afryki, czyli trochę w Kamerunie, trochę w Gwinei Równikowej i trochę w Gabon. W Gabon as well, yeah? Yes. Here we have another group. So we have 2 main groups of gorillas. Oh, yes. The first group, which is by the entrance, that's the first group, and this is the second group. And this group is partitioned. You can say it's like 1.5 group. Yeah, kind of like codes. So this we have Balinga out there.
Balinga was born here, Okay. so he's 17 How years old? old now. 70 years. Yeah, Okay. so he has 2 females with him inside, and Bartek, he doesn't have any female. Patrz jak wygląda Bartek. Ale ogromny. Kurczę, szkoda, że... Nie no, na dziko w dżungli było dużo lepiej to oglądać, bo tutaj to jednak troszkę smutne, no ale to dla ich dobra. And we have some very special gorillas in Balinga's group. Balinga is a silverback down there. He has 2 females. One is called Abi and the other one is called Tinu. I said these gorillas are very special because these gorillas were illegally smuggled out of Cameroon when they were still babies to Nigeria. And from Nigeria, they were taken to Malaysia. So in Malaysia, it was realized that these animals came to Malaysia illegally. So they were asked to be taken back to Cameroon, but some illegality along the line, and they were taken to South Africa. And they stayed in South Africa for some time. They were already in the zoo established, and it was also realized there that these animals are in South Africa illegally because there's an organization that's in charge of international trade, which is called CITES, Convention for International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So for any animals, if you move from one country to another, this organization has to validate its movement. So there are a lot of criteria that have to be followed up before these animals can be taken out. So these 2 were taken out. There were 4 of them, but we lost the other 2 because of the movement from one country to another. And yes, so 2 died later after being here for some time. Now we have 2 females here, Tino and Abi. Tą mapkę możecie zobaczyć w każdym lesie w Kamerunie. What is the name of this monkey? Muna. Muna. Muna monkey. Ale super, zawołał go i idzie do nas. How many kilos of food they have to eat every day? We don't get like exactly the number of kilograms of food. But we give them more of vegetable. Gorillas are vegetarian. They eat more of vegetable. Przyjechałem na Down Beach. Tu jest taki syf. Nie widziałem takiego syfu jeszcze na plaży. Ja pierwsze widzieliście taki śmietnik kiedyś na plaży? Nie no, w życiu nie będę jadł w takim śmietniku, nawet nie ma takiej najmniejszej opcji. Dużo ludzi, dużo tam restauracji, porozkładanych stolików, ale wszędzie wysypisko śmieci. Ja nie wiem jak ci ludzie tam jedzą, znaczy, dobra wiem, ale ja nie będę jadł w takich warunkach na pewno. Serio, tak zasypionej plaży to nie widziałem dawno. Wiecie co jest najlepsze? Tutaj właśnie jest zorganizowany ten event. Zaraz chcę sprzątnąć przed tym. Śmietnisko. Bardzo się dziwię, jak ludziom to nie przeszkadza. Dobra, chłopaki tam z tego ośrodka dla zwierząt podpowiedzieli mi, gdzie tu jeszcze jechać, gdzie mogę zobaczyć na dziko słonie. Bo jestem teraz tutaj w okolicach Mount Cameron National Park. No, to jest od razu przy tych miejscowościach mały park narodowy, gdzie występują słonie. I powiedzieli mi, że jak będę miał farta, no to zobaczę, bo one tam po prostu przechodzą na plażę, przechodzą przez drogę, przechodzą właśnie do ludzi. Pewnie jedzenia też szukać. No, ciekawe by to było, jakbym zobaczył. Jak taki słoń tutaj idzie. Właśnie przyjechałem do miejsca, gdzie w 1999 roku była erupcja wulkanu. A, no jest, tak. Była erupcja wulkanu. Wam pokażę. Czekajcie, kurde, dalej. Za bardzo mi się Tajlandia włączyła i pod prąd zacząłem jechać. Ale jadę teraz drogą, która została dobudowana po tej erupcji. Bo tutaj obok mnie wszystko to, co widzicie, dżunglę, to była lawa. Lawa grubości od 5 do 20 metrów. 600 osób ewakuowanych z wioski, ponieważ taka rzeka tej lawy szła. 200 metrów od morza się zatrzymało, od oceanu. Myślałem, że wam pokażę to fajnie, jak to wygląda. A tutaj wszystko dżunglą już zarośnięte. Lawy to już nie widać. O,
Patrzcie, kameruńskie KFC. A nie, czekaj. Podobna. W takim hotelu zatrzymałem się na kolejną noc. Jak będziecie, polecam. Manau się nazywa. 2 baseny, siłownia. Pokój całkiem spoko, trochę śmierdziało jak szedłem. Ale może po prostu długo był nieużywany i dlatego tak śmierdziało. Ale dobre. Jedzenie też smaczne, bo już zamawiałem. Idę się teraz przejść, jestem tu chyba na jakiejś lepszej dzielnicy, bo jest czysto. I w ogóle inaczej jakoś sklepy wyglądają, restauracje, całkiem spoko. W ogóle taką ciekawostkę dla was mam. Skąd się wzięła nazwa Kamerun? To jest, no, bardzo fajna ciekawostka, szczerze powiedziawszy. W XV wieku, jak Portugalczycy tutaj przypłynęli, znaleźli w rzece krewetki, camarone, nie wiem jak to się mówi po portugalsku, na pewno mówię to źle, ale w przetłumaczeniu to właśnie są krewetki. I od tego wzięło się Rio de Camarone i zostało Camarone, czyli Kamerun. Po naszemu. No. Co ciekawe, co warto wiedzieć o tym miejscu, że Kamerun jest nazywany Małą Afryką ze względu na to, że w Kamerunie znajdziecie góry, dżungle, sawanny, pustynie nawet na północy, plaże z białym piaskiem, z czarnym piaskiem, wiele różnych zwierząt, które są w innych też częściach Afryki i no, jest wyjątkowym krajem na pewno. A ludzie, jak na razie, są dla mnie tutaj bardzo mili. To jest teraz ciekawą sprawą. W 1884 roku Kamerun kolonizowali Niemcy. Myślałem, że w Afryce jedynym krajem, który kolonizowali Niemcy, jest Namibia. Okazało się, że tutaj też. Dopiero po I wojnie światowej Francja została podzielona między Francuzów a Anglików. Dlatego też w Kamerunie mówi się po francusku, ale też dużo osób mówi po angielsku. Ale ogólnie jest tutaj 250 różnych grup etnicznych, które mówią w 200 językach. Ale tymi głównymi właśnie jest francuski przede wszystkim, bo większość ludzi tu mówi po francusku, ale po angielsku też. Chociaż jak pytałem tutaj się jednego takiego pana, jak będzie tutaj z gadaniem po angielsku, on mówi, żeby mówić. Nie wszystko będą rozumieli, albo nie zawsze będą wiedzieli, jak odpowiedzieć, ale że ludzie będą na tyle mili, że będą starali się mi pomóc. I tak jest. Naprawdę tak jest. Wszedłem zobaczyć do supermarketu. Wcześniej to byłem tylko w małych lokalnych sklepikach. Co zostało po Francuzach? Oczywiście bagietki. Sklep też taki właśnie z francuską nazwą. Jakaś sieciówka pewnie. Ale szczerze, jak jestem w takich sklepach, to w ogóle nie czuję, że jestem w Afryce. Takiej... No nie cała Afryka jest taka biedna i zła, ale tutaj jakby ktoś wsadził do tego sklepu, to był w Europie gdzieś normalnie. Wszyscy tu świętują dzisiaj. Co kawałek coś się dzieje. Niezłą mają majóweczkę. A ja idę do pokoju oglądać pierwszy odcinek z podróży, bo akurat dzisiaj został opublikowany pierwszy odcinek z Nigerii. Jak ktoś z was jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam na całą serię. 4 odcinki będą. Znaczy 4 odcinki były. Zapomniałem, że to już jest po tym wszystkim. Dobra, ruszam w trasę. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj lecę do Kribi. Nie mylić z Krabi. Kribi, które jest uważane za jedno z najładniejszych miejsc z plażami. Wyjątkowe, bo nie jadę tam oglądać plaż. To coś zdecydowanie bardziej wyjątkowego, ale to zobaczycie na miejscu. Powiem wam, że tak dziurawych dróg jak w Kamerunie to dawno nie widziałem. Serio, niektóre dziury są takie, że trzeba praktycznie do zera wyhamowywać i się zastanawiać, jak w ogóle to przejechać. Mam 180 km, a pokazuje mi 4 godziny ponad. Także sobie wyobraźcie, jaka będzie droga. No i się zaczęły kontrole. Teraz miałem właśnie taką, doczepię się, że dokumentów nie mam od samochodu, że wszystko źle. No i zadzwoniłem do właściciela tego samochodu.
Dałem mu, że rozmawiał z tym policjantem, coś tam. Wiadomo, że nie rozumiałem prawie nic, bo po francusku rozmawiali. Znaczy, sobie nie rozumiałem, nic nie rozumiałem. Ale on nagle powiedział, dobra, poczekaj 2 minuty, zaraz ktoś oddzwoni. Oddzwonił ktoś, dałem temu policjantowi. Nagle się zrobił taki grzeczny, mówi, nie, no coś tam turist, good, wszystko dobrze, że fajnie, że tak, zacząłem się uśmiechać. Tak się chłop wystraszył, nie wiem kto to zadzwonił, ale chłop się tak wystraszył, że jak wcześniej, już chciałem, żeby mi dali spokój, po prostu już mu tam proponowałem mu jakieś pieniądze, żeby mu dać, no bo wiadomo, im tylko o to tutaj chodzi. To jak zadzwonił tamten, to już nawet pieniędzy nie chcę, nie, wszystko dobrze, żebym sobie jechał, no, że miłej podróży. No i jestem w Kribi i powiem wam, że świetny klimat tutaj jest. Ale najpierw jadę to zrobić to, co mam zrobić, to po co tutaj przyjechałem. Czyli jadę na wodospad Lobę. Dobra, dojechałem tutaj na wodospad, od razu oczywiście mnie atakowali z każdej strony, zaatakowali, no oczywiście, że z nimi płynął. Na początku plan jest taki, że płynę na wodospad. Jest to bardzo wyjątkowe miejsce, niezwykły wodospad, bo to jest jeden z 3 na świecie, którego kaskada wpada bezpośrednio do oceanu. Zaraz sobie wezmę łódź i przepłynę, może żeby z bliższa jeszcze dronem postaram się tam polatać. W ogóle sama ta miejscowość Kribi, w której teraz jestem, nazywana jest rajem Kamerunu. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Czekajcie, muszę przestać śmiać. Bo wyczytałem, dlaczego to jest nazywane rajem Kamerunu, bo to mnie zainteresowało. Przez to, że macie tutaj biały piasek na plaży, nie całkiem, i piękną, czystą wodę. Ta woda to ma kolor taki bardziej, bym powiedział, rdzawy. Bardziej pomarańcz. Z rajem mało wspólnego. No z tego, co mi się wydaje, to ładne plaże naprawdę zobaczę na Wyspach Świętego Tomasza, no na których będę w tej podróży. A później na Seszelach, na których też będę w czerwcu. To tak, no ale ciężko to nazwać ładną wodą. Ja bym nie chciał tu nogi zamoczyć. Dobra, na razie staram się jakoś na raty rozłożyć, bo widzę, że jak im powiedziałem wszystko na raz, to dali jakąś kosmiczną cenę. Biorę na początku łódkę i płynę pod wodospad. Dzisiaj w ogóle jest weekend, to trochę ludzi tutaj jest, miejscowych też trochę. Hello. Get that. Wait. Yeah, it's back. Yeah, go there. Misję mam, muszę jakoś namówić, że mnie zabrali do wioski Pigmejów. Muszę jakoś to wymyślić. Muszę tam pojechać. No i wpływamy do Oceanu Atlantyckiego. Albo wpływamy, albo nie, bo w sumie zawracamy. Wodospad Lobę to absolutny fenomen natury i jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie rzeka wpada kaskadami prosto do słonych wód oceanu. Potężne masy wody uderzają o piaszczystą plażę z wysokości 20 metrów, tworząc niesamowity spektakl dźwięku i mgły unoszącej się nad brzegiem Atlantyku. Dla lokalnych plemion te kaskady to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim święta przestrzeń służąca do odprawiania mistycznych rytuałów i ceremonii uzdrawiania. To tutaj dzika, nieokiełznana dżungla Kamerunu spotyka się z nieskończonością oceanu, oferując widok, którego nie da się zapomnieć do końca życia.
No, jesteśmy pod wodospadem. O, ale nas ściąga od razu. Od razu nas wzięło na bok, taki mocny nurt. Wyczytałem, że jak się tutaj jest, to trzeba obowiązkowo zjeść tych krewetek, które tu łowią codziennie rano. No. Właśnie mam taki zamiar. Z ładnym widoczkiem. No i to są właśnie te słynne krewetki, które są łowione tutaj, właśnie w tej rzece pod wodospadem. I dzięki którym właśnie, jak znaleźli je Portugalczycy, Kamerun nazywa się Kamerun, a tutaj jest Rio de Camerun, czyli rzeka Kamerun, rzeka skorupiaków, dokładnie o krewetki chodziło. To jest też naprawdę ciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie widziałem miejsca, a może po prostu nie widziałem, może są takie, wiadomo, na pewno są, a może nie, że po pierwsze wodospad wpłada praktycznie od razu do oceanu, a dodatkowo, że tu są krewetki, że można pod wodospadem łowić krewetki, że oni codziennie rano to robią. A teraz będę je jadł. Kurde, tylko jeden jest problem taki, są nieobrane. Nienawidzę obierać krewetek, ale trudno. Zaraz spróbuję, jak smakują. Nie mówcie, że oni jedzą tak jak jedzą, bo niektórzy jedzą krewetki razem ze skorupką, ale ja nie bardzo mam na to ochotę. Wolałbym je obierać, ale oni chyba ich nie obierają. Są bardzo smaczne, ale ja muszę obierać. Dobra, idę na kolejną misję. Muszę znaleźć kogoś, kto mnie zabierze do pigmejów i zabierze mnie tam, gdzie chcę jechać, a nie tam, gdzie wszyscy jadą, ale zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, no bo próbujemy tu złupać na hajs wszędzie, gdzie się tylko da. Poniekąd to rozumiem. Wiadomo, no zarabiają na tym. Ale po drugie, łatwo się nie dam. Pogoda dzisiaj idealna. Jutro troszkę wam pokażę ogólnie jeszcze, jak Kribi wygląda. Ale dzisiaj chcę się dostać do tych pigmejów. To jest coś dla mnie bardzo ważnego. Ludzie, którzy przystosowali się do życia w dżungli i do takiego naprawdę ciekawego i tylko właśnie też muszę znaleźć kogoś, kto po angielsku gada, żeby tam potrafił w tej wiosce wszystko powiedzieć, bo ziomek, z którym byłem pod wodospadem, niewiele potrafi. Syrena. Dobra, znalazłem zioma, który mnie weźmie do pigmejów. Na dole łodzie czekają już. Mówi po angielsku. Także super. Także zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Pokażę wam, jak żyją pigmeje w Kamerunie. Odwiedzimy dwie wioski. Także zapraszam serdecznie, jak wam się podobał ten odcinek, zostawcie komentarz, lajka, a kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje kanał. Dzięki, pozdrawiam.